Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy aktualna wojna handlowa USA z Chinami i próba zatopienia firmy Huawei mogła już mieć swój precedens w przeszłości. Czy Amerykanie podjęli już kiedyś taką rozgrywkę i kto wyszedł z niej zwycięsko? Na koniec porównam również aktualną sytuację Chin do sytuacji z okresu, o którym będę chciał dzisiaj opowiadać. Skoczmy więc do lat 50. Niedawno zakończyła się wojna USA z Japonią, bo to o niej właśnie będę mówił. I państwo zostało pokonane, Amerykanie zainstalowali tam bazy, osiągnęli dużą polityczną kontrolę nad Japonią. Krótko oba te państwa stały się sprzymierzeńcami, współdziałały w działaniach na Półwyspie Koreańskim i tak dalej. Na początku nawet gospodarka USA dotowała gospodarkę japońską miliardowymi dotacjami, tak mniej więcej jak działa się to w Europie podczas planu Marshalla. Japończycy szybko dzięki swoim cechom narodowym jak pracowitość, oddanie i pewnego rodzaju kolektywność, czyli braku skupienia się na jednostce, a poświęcenia własnych potrzeb nad potrzeby narodu, osiągnęli duży wzrost gospodarczy i na początku nie odstępował on od tego, co działo się wówczas w Europie, w Niemczech czy we Francji, ale lata 60., 70. i 80. to już był wielki skok Japonii do przodu i sytuacja wyglądała tak, że ich gospodarka ówcześnie miała wręcz za chwilę wyprzedzić amerykańską. Wall Street grzmiało, że Japończycy ich wykupią i nagłówki z gazet dzisiaj można przeczytać, pytały wręcz nawet, kto wygrał tą wojnę, tak? Japończycy, mając nadpłynność finansową, nie mieli gdzie lokować swoich pieniędzy. Ceny nieruchomości w Japonii rosły niebotycznie. Zaczęli kupować nieruchomości w USA, akcje spółki, co zagrażało gospodarce amerykańskiej. Powstały ogromne naciski społeczno-ekonomiczne na to, żeby rząd USA coś z tym fantem zrobił. Jeśli spojrzymy na planszę największych banków ówczesnych na świecie, w 1988 roku pierwszych 10 banków na świecie były to banki japońskie. Żaden inny bank nie mógł z nimi w ogóle konkurować. Do tego dochodziła jeszcze ówczesna bardzo wysoka cena dolara, która powodowała to, że wszyscy chcieli sprzedawać do USA i dostawać silną amerykańską walutę w zamian, a nikt nie chciał od nich kupować, bo po prostu było to nieopłacalne. Wskutek czego gospodarka amerykańska rosła dużo mniej, a gospodarki, które eksportowały do USA, rosły w zastraszającym tempie. USA musiało zdecydować się na jakieś kroki, żeby temu zapobiec. I w 1985 doprowadzono do podpisania tak zwanego Plaza Agreement. Polegało to na tym, że ówczesne państwa, głównie chodzi o Japonię i Niemcy, zgodziły się na aprecjację swoich walut w stosunku do dolara, czyli że ich waluty będą rosły na wartości, a dolar będzie spadał. I to oczywiście te wszystkie ustalenia, te miliardy dolarów, które zostały wpompowane w rynek, mogły w ogóle nie mieć efektu, dlatego że rynek pozostawał rynkiem wolnym i ludzie mogli stwierdzać, że dalej spokojnie dolar może rosnąć, siła rynku przezwyciężyłaby te wpompowane dolary i sytuacja by się nie zmieniła, ale jednak rynek zareagował tak, jak chciały rządy państw i dolar spadł w przeciągu roku o 50% ze stosunku 250 do 1 dla juana na 150 do 1 dla juana, czyli po prostu nastąpiła ogromny wzrost wartości juana w stosunku do dolara. W następnych latach to się jeszcze pogłębiało po kilkanaście procent i początkowo Japonia była nawet zadowolona, gdyż zyskała dosyć dużą siłę nabywczą pieniądza i mogli spokojnie spłacać swoje długi, ale ich gospodarka zaczęła to szybko odczuwać, dlatego że firmy zaczęły kupować w USA, dlatego że było taniej, a ich towary nie były już tak często sprzedawane, dlatego że juan stał się drogi i po prostu ich towar stał się nieopłacalny dla innych. 2 lata później rząd USA, wykorzystując polityczno-militarną zależność Japonii, wymusza na nich obniżenie stóp procentowych do 2,5%. Niektórzy mówią, że to była decyzja rządu Japonii autonomiczna i że to było po prostu agresywne zagranie z ich strony. W każdym razie efekt był jeden. Wskutek dostępu do taniego pieniądza w Japonii nastąpił ogromny wzrost
kupna nieruchomości w Japonii i ceny skoczyły do niebotycznych poziomów. Wystarczy powiedzieć, że wartość nieruchomości w Japonii wówczas, w tamtych latach, w stosunku do wartości wszystkich nieruchomości na świecie wynosiła 60%, czyli cała reszta świata była warta tylko 40% tego całego rynku, a Japonia, jedna Japonia była warta 60% światowego rynku nieruchomości. Wtedy do gry wkraczają dwa amerykańskie banki inwestycyjne, Morgan Stanley i Salomon Brothers. Zaczynają wykupować ogromne ilości opcji na spadki giełdy japońskiej. Japończycy, będąc pewni siły swojej gospodarki ówczesnej, uważali, że te spadki nie nastąpią. Nie podjęto żadnych działań. Prawdopodobnie myślano, że Amerykanie robią zły biznes. Wkrótce oba te amerykańskie banki inwestycyjne zaczęły sprzedawać ogromne ilości opcji na spadki giełdy japońskiej na całym świecie. Gro ludzi zakupiła te akcje, gro ekonomistów, wytworzyła się presja na realizację zysków, zadziałała tu również psychologia społeczna na samospełniającą się przepowiednię. Jak już wielokrotnie można było zaobserwować, rynek kapitałowy często rządzi się prawami nie ekonomicznymi, ale psychologii. Po prostu ludzie w pewnych momentach nie wytrzymują i następują nieuzasadnione spadki. I tak również stało się w ówczesnej Japonii w latach 90., gdzie nastąpiła realizacja zysków i rynek w bardzo krótkim czasie spadł o wartość 70%. Nieruchomości zaczęły tanieć i to następowało przez następne półtorej dekady, czyli 15 około lat, były non-stop spadki na rynku nieruchomości japońskich. Skutki dla Japonii były katastrofalne, nastąpiło ogromne tąpnięcie w gospodarce, nieruchomości leciały na łeb, wytworzyło się zjawisko deflacji, czyli spadek cen, spadek zarobków. Japończycy przestali się liczyć. Z groźnego tygrysa USA sprowadziło ich do roli nadal potężnego lwa, ale który jest zamknięty w klatce i kontrolowany przez nich, czyli osiągnęli dokładnie to, co chcieli. Amerykańska gospodarka pozostała gospodarką numer 1 na świecie. Wróćmy teraz do aktualnych czasów i do sytuacji Chin. 4 największe banki na świecie są to banki chińskie. A gospodarka chińska jest aktualnie druga na świecie i szacuje się, że w przeciągu najbliższej dekady przegoni gospodarkę amerykańską. Największym wierzycielem długu amerykańskiego są Chiny, czyli to samo co w latach 80. Japonia była największym wierzycielem długu amerykańskiego również. Wartość chińskiego juana to około 55 groszy aktualnie, czyli bardzo tania waluta, tak jak japoński jen w latach 80. Rynek nieruchomości w Chinach to ogromna bańka spekulacyjna, możliwe, że nawet większa niż wtedy w Japonii. Sytuacja jest więc bardzo podobna, ale jednak skala tego, co jest aktualnie w Chinach, jest dużo większa niż tego, co było w Japonii. Po prostu Chiny są dużo większym rynkiem. Aktualna wojna handlowa między USA i Chinami rozwija się i ciekawy jestem, czy Amerykanom uda powtórzyć się ten manewr z lat 80. i pokonać po prostu gospodarczego przeciwnika, czy jednak chiński smok okaże się sprytniejszy. Dracarys. Jak zawsze dzięki za oglądanie.